Co robicie, gdy chcecie kupić reprezentacyjną, prestiżową limuzynę segmentu D? F, nie, E. Oczywiście idziecie do salonu Audi po A6, do salonu BMW na przykład po 5, do Mercedesa po klasy E, albo czasami jeszcze po Lexusa ES, ewentualnie po Volvo S90. I teraz mam do Was pytanie. Dlaczego nie pójdziecie po to? Po Jaguara XF. Dzień dobry. Pies jak zwykle uciekł przed kotem. Jaguar wprost mówi, że to jest konkurent dla samochodów właśnie takich jak BMW serii 5. Zadebiutował w 2015 roku i wiele osób twierdziło, że tak naprawdę to jest tylko facelifting, bo jest bardzo podobny do poprzednika. Ale w rzeczywistości to kompletnie inny model. Wymieniono względem pierwszego XF-a aż 83% wszystkich części w tym 2015 roku, a w zeszłym roku, w 2021 samochód przeszedł lifting i ten lifting między innymi polegał na zwężeniu jeszcze bardziej reflektorów. Pojawiły się LEDy albo tak jak tutaj mamy Pixel LEDy i zobaczcie tutaj jak niesamowicie jest tutaj to wykończone, laserowo wycinane i po tym napisie Jaguar Pixel Technology można tę najwyższą wersję LEDów za dodatkowe 8 czy 10 tysięcy złotych poznać. Wtedy mamy tutaj soczewki, te soczewki oczywiście niezależnie pracują, doświetlają, rozświetlają, podświetlają, wyciemniają, po prostu pracują. Zmieniono również kształt przedniego zderzaka, nadając mu więcej aerodynamiki i bardziej ma być opływowy. Zmieniono kratki wlotów powietrza. Tutaj zobaczcie, jakie ładne są te wykończenia takie satynowe na grillu. Tej satyny jest tutaj więcej. No, jest niepodrabialny ten przód i rzeczywiście taki elegancki, stonowany i bardzo mi się podoba. To jest niestety fejkowe. Znaczy fejkowe nie nakładka, bo to jest prawdziwa stal, natomiast fejkowe jest zdecydowanie to nie jest żaden wylot powietrza, tylko jest to po prostu atrapa. Z tyłu zmian praktycznie nie było, pozostała nam ta satynowa listwa na całej szerokości tylnej klapy, zachodząca na światła. Tutaj zobaczcie, jak brzydko wygląda ten dyfuzor, to jest takie wcięcie, widać rury wydechowe. Tutaj jedną, tutaj drugą. Fajnie by było, jakby one były jednak wyprowadzone tutaj z tyłu, ale to jest domena prawdopodobnie wersji Air-Dynamic, a tutaj my mamy taką bardziej elegancką, stąd wszystkie te satyny, a nie na przykład czarne wykończenia, bo można go mieć również z tymi wszystkimi czarnymi wykończeniami. Wówczas to jest czarne, felgi są czarne, przód jest czarny, czarne nawet są klamki, bo tutaj one akurat nie wzbudzają mojej wielkiej sympatii. Wyglądają trochę jak chińskie nakładki, natomiast same drzwi, zobaczcie, mają dociąg, oczywiście dodatkowo płatny, ale w tym segmencie nie jest to oczywiste. Natomiast nie wiem, po co mielibyście zamawiać ten dociąg automatyczny, skoro zobaczcie, jak zamykają się drzwi. Oczywiście można to zrobić też tak, i naprawdę to słychać, że to premium się zamyka, ale można też tak. No zobaczcie, na kuta Wam jest dociąg. O, teraz nie złapało. To, co już od samego początku odróżniało XF-a, to to, że w 75% konstrukcję całej budy wykonano, słuchajcie, z amelinium. Tego, panie, nie pomalujesz. I zobaczcie, tu się nie trzyma. Czyli nawet ten słupek B jest zrobiony z aluminium. Dach również. Drzwi są stalowe i to mówi dokładnie nam Jaguar również, że to zrobione ze stali. Błotniki przednie już są aluminiowe, maska jest aluminiowa, a tylny błotnik jest również aluminiowy i sobie wyobraźcie, że specjalną prasę trzeba było skonstruować, która ten błotnik z aluminium zrobiła w jednym kawałku. Tu nigdzie nie ma żadnego spawu, żadnego łączenia, żadnych nitów, tylko to jest wszystko amelinium. No to skoro wspomnieliśmy, że pozycjonowany ten samochód jest jako konkurent do BMW X5, to porozmawiajmy o rozmiarach, ponieważ seria 5 jest dość dużym samochodem i dość dużym samochodem jest też XF, choć na żywo tego nie widać. Wyobraźcie sobie, że jest tylko milimetr krótszy niż BMW 5, że rozstaw osi ma tylko o 15 mm mniejszy niż piątka, ale jednocześnie jest szerszy od piątki o ponad 2 cm i o 2 cm od niej niższy, dzięki czemu mamy taką bardziej sportową sylwetkę. Reasumując, niżej, szerzej, ciut krócej. Natomiast zastosowanie tutaj tego całego aluminium spowodowało, że mamy samochód, który waży 1700 kg. I co ciekawe, BMW jest lżejsze, o jakieś 150-200 kg, więc na kuta tutaj to aluminium to nie mam pojęcia. W tak dużym aucie powinniśmy mieć duży bagażnik, no więc wiecie, jak jest duży?
Nie wiecie. I sam Jaguar też nie wie i nikt nie wie, ponieważ w jednych informacjach się pojawia 540 litrów, w innych 470, a jeszcze w innych zaledwie wartość 350 czy tam 360 litrów. A jak sobie wejdziecie w detale w samym Jaguarze i zaczniecie czytać, to w miejscu pojemność bagażnika macie napisaną jego długość, maksymalną szerokość, maksymalną wysokość, czyli w 2022 roku sam Jaguar nie potrafi policzyć, ile litrów ma jego bagażnik. Jak jedną tak włożymy, to druga już tutaj nam nie wejdzie. W pionie no way. O, to jest właściwa konfiguracja. Raz i dwa, proszę. Dwie duże walizki. Tutaj ewentualnie możecie jeszcze sobie ułożyć jakieś plecaki, tu wepchnąć szpargały, więc na dobrą sprawę rzeczywista pojemność mierzona walizkami to będzie jakieś 280 litrów, bo każda z nich ma jakieś... Widzicie, jak dobrze jeżdżą walizki na oponach Wredesteina? A ta na oponach Pirelli? O, właśnie. Mamy natomiast gniazdeczko 12V. Mamy jakieś tutaj haczyki. Mamy tutaj, słuchajcie, zobaczcie, o, tyk, bing, o, i bing. Natomiast zobaczcie, jak się składa tylną kanapę. O, pociąga się takimi dzyndzlami tutaj i oparcie od razu nie opada, tylko trzeba... Jezu, jaki jest głęboki ten bagażnik! Łomatko! Głową dotykam teraz. Bagażnik w takim razie, o, dobre określenie. Pojemność bagażnika do kolan. Tu mamy jak zwykle bardzo dużo styropianu praktycznego. Nie ma to jak wypełnić tę powierzchnię tutaj styropianem zamiast miejscem na walizki. Jest miejsce na trójkąt zestaw naprawczy. Tam jest akumulator, zobaczcie, dokładnie pomiędzy tylnymi kołami umieszczony dla wyrównania mas. Gaśnica jest, przynajmniej to się nic tutaj nie pulta. Nawet jeszcze jest miejsce na apteczkę i na parę innych główien. O, to jest dobra pozycja dla mnie do jazdy na przednim fotelu pasażera. I teraz pytanie, czy za mną na przykład ktoś usiądzie. W tym segmencie te auta nie słyną z tego, że tu jest jakoś dużo miejsca. Dużo jest jedynie w Lexusie ES-ie. Jak sobie obejrzycie jego test tutaj, to zobaczycie, ile tam jest miejsca na tylnej kanapie i to jest rekordzista w tym segmencie. Znacznie mniej jest tego miejsca w BMW serii 5 czy w Audi A6. Tutaj jest porównywalnie właśnie jak w 5 i jak w 6. Miejsca na stopy trochę mam, żeby wsunąć je sobie tutaj pod fotel. Na kolana, no tak o widzicie, tyle o ile zostaje go dosłownie na wsunięcie dłoni tutaj. Natomiast nad głową, no tak jakbym miał 2 cm mniej albo 3 cm mniej wzrostu, to bym się nie obraził. Natomiast i tak jest tutaj to tak wyprofilowane, żeby ten szklany dach, który w tej wersji mamy, chował się w tej części, a tutaj, żeby nie ograniczał miejsca nad głową, bo wtedy byłaby tragedia. No na takim bardzo długim dystansie, takim wysokim osobom jak ja nie będzie tutaj super wygodnie, jak będą musiały, nie wiem, do Chorwacji jechać 1200 km, ale na krótsze dystanse 2-3 godzinki spokojnie tutaj będzie można wytrzymać. Podłokietnik jest, ma 2 cup holdery, mamy 2 gniazda USB-C. No przepięknie jest to wykonane, tak ślicznie wystaje i tak wykończone zostało idealnie. Trochę tak jakby to ktoś kupił na AliExpress i sobie tutaj zamontował to. Wiecie, zobaczcie jak to wygląda na tle tej 3. i 4. strefy klimatyzacji. To samo to gniazdo. Czy tego nie można było jakoś ładnie wkomponować? No, więc taki mały zgrzyt, bo reszta wnętrza jest wykończona przepięknie. Bardzo przyjemna, miła, ładna skóra. Możecie sobie tu zamówić kolory, jeszcze taki czerwony, może być beżowy, może być koniakowy, może być czarny, więc możliwości konfiguracji jest mnóstwo. Jest też taka skóra Windsor z krów, które pasą się w pałacu Buckingham, popijają sobie herbatkę o 17, a najczęściej whisky. Dzięki temu ich skóra jest jeszcze przyjemniejsza w dotyku i wtedy ląduje na tych fotelach za dodatkowe chyba 30 albo 40 tysięcy złotych. Możecie mieć sufitkę w alkantarze beżowej albo ciemnej, tak jak tutaj. Możecie też mieć pakiet rozszerzony wnętrza skórzanego i wówczas macie w zasadzie wszystko obszyte skórą. To. Jak tak zaczniecie wybrzydzać i stwierdzicie, że naprawdę chcecie mieć skórę na skórze, skórą poganiane w skórze, to w środku to wydacie 80 tysięcy złotych na same pakiety związane z cielęciną. Co ciekawe, oparcia tylnej kanapy złożycie z bagażnika, ale nie złożycie ich stąd, czyli z wnętrza, bo nie mają nigdzie żadnych uchwytów. Natomiast na jedną rzecz jeszcze zwrócić Wam chciałbym uwagę, mianowicie, już nam Lenar pomocnik otwiera, natomiast na jedną rzecz zwracam Wam tutaj uwagę, że słuchajcie, zobaczcie, tu nawet pojawiła się specjalna uszczelka w tym miejscu,
żeby jak stąd kapie woda, to nie przemakało tutaj niżej. Nie, żartuję. To oczywiście jest po to, żeby wygłuszenie było lepsze i rzeczywiście duży nacisk położono na to, żeby cały samochód był dobrze wyciszony i wygłuszony. A co ciekawe, a weź teraz drugie złóż. Bo zobaczcie, to jest tak, tu się składa nam ta część się złożyć nie chce, a te weź to drugie jeszcze raz. Co ciekawe, słuchajcie, zobaczcie, jest tutaj zrobione to tak, że jest. Co jest fajne, to że tu z wnętrza macie dostęp do uchwytu, który składa tę część razem z podłokietnikiem, ponieważ kanapa jest dzielona w proporcjach 40-20-40, co w sedanach rzadko się zdarza, ale dzięki temu możecie sobie przewieźć jakieś długie przedmioty. To, co lubię naprawdę bardzo w tych Jaguarach nowych, szczególnie po tych liftingach, to uwielbiam czytelność, estetykę, prostotę i taki w pewien sposób minimalizm tego wnętrza, połączony z niesamowitymi materiałami i taką ekskluzywnością. Naprawdę, w niemieckich samochodach tutaj albo się za dużo dzieje, tak jak w najnowszych BMW, albo za mało, na przykład tak jak w Audi, które jest dosyć stonowane i szare i dla każdego coś dobrego. Ok, to szanuję, ale tutaj ta estetyka naprawdę bardzo do mnie przemawia. Lubię przejrzystość tego nowego PIVI systemu. Co najlepsze, sam Jaguar chwali się, że jak sobie tutaj sami wszystko poustawiacie, ponieważ to można konfigurować, na przykład tutaj te wszystkie ikonki można sobie, zobaczcie, przestawiać dowolnie. A czemu się nie przestawiło? Tutaj możecie je sobie na przykład na bok przenosić, nie? Więc możecie te sobie ustawić wedle własnych potrzeb, tak jak chcecie. I to jest na tyle czytelne, że sam Jaguar mówi, że 80% funkcji będziecie w stanie wręcz, nie patrząc na ekran, wykonać tych najczęściej używanych, jak sobie wszystko po swojemu ustawicie. Działa to już naprawdę bez zarzutów w porównaniu do wcześniejszych systemów. Możecie sobie oczywiście podłączyć bezprzewodowo Apple CarPlay, możecie mieć Android Auto i działa to dosyć sprawnie i dosyć szybko. Tutaj macie konfigurowalny tryb dynamiczny. Podoba mi się to, że mamy klimatyzację na tych specyficznych dla Jaguara i dla Land Rovera pokrętłach, które służą w ten sposób, jak przekręcacie do ustawiania temperatury, a jak sobie wciśniecie, to możecie sobie uruchamiać albo wentylację, albo ogrzewanie fotela, zarówno dla pasażera oczywiście, jak i dla kierowcy. Podobają mi się te przyciski tutaj, które jak wyłączycie samochód, to w ogóle ich nie widać, natomiast jak zapalicie, to jest to taki szklany ekran i musicie nacisnąć go dopiero, żeby to działało. Niestety tutaj, o ile na sync, to jeszcze dosyć niewielkiej siły trzeba użyć, żeby go wcisnąć, no to już w przypadku, słuchajcie, tych tutaj na dole przycisków, to trzeba sporej siły użyć, żeby nacisnąć i żeby to załapało. Tutaj ładowarka indukcyjna, dostępna albo w pakiecie, albo trzeba osobno za nią dopłacić. O tyle fajna, że faktycznie jak weźmiecie telefon, to ładnie wszystko na nim widzicie, chociaż trochę pod kątem, ale jest. I tutaj mamy, pamiętacie, w dawnych Jaguarach XF-ach było pokrętło do zmiany przełożeń. Teraz to pokrętło do zmiany przełożeń jest tutaj, taka dźwigienka, natomiast kółkiem pozostały wszystkie mody, czyli i tutaj widzimy, jak się zmienia, czyli tryby. Tryb dynamiczny, tryb komfortowy, tryb eko oraz jeszcze ADSR, czyli jak się zrobi nam ślisko. Zegary cyfrowe wymagają dopłaty 7 albo 8 tysięcy złotych, podobnie jak elektryczna regulacja kierownicy, którą w tym wypadku tutaj mamy. Te zegary mają 12 cali, w niektórych wersjach jest też dostępny za 8-9 tysięcy złotych wyświetlacz HUD, który wyświetla Wam informacje tutaj na przedniej szybie. Jest też lusterko cyfrowe, w sedanie ono nie ma najmniejszego sensu, tutaj go nie ma. Wówczas wyświetla Wam obraz z kamery umieszczonej z tyłu, bo to auto występuje też w wersji kombi, więc jak załadujecie je po dach, to i tak macie obraz tego, co dzieje się za samochodem, bo Wam tu wszystko ładnie wyświetla. System nagłośnienia Meridian. Tutaj mamy surrounda, bo są dwa. Jeden ma Meridian, ten podstawowy, 12 głośników, wzmacniacz 450 W oraz jeszcze subwoofer. Ten tutaj, Meridian Surround, ma 16 głośników wszystkich. Zobaczcie, one nawet tutaj są na podszybiu, tutaj, na tylnej półeczce, w bocznych drzwiach. Są wszędzie, absolutnie wszędzie i warto dopłacić do tego Meridiana Surround, ponieważ w stosunku do zwykłego Meridiana jest tylko 1000 zł droższy, a jeszcze ma dodatkowo mocniejszy wzmacniacz, bo chyba prawie 600 W. No i trudno, naprawdę
trudno jest tutaj nie zwrócić uwagi na te wszystkie materiały, bo to jest przepiękne. Samego tego drewienka możecie mieć 3 różne kolory, albo może to być wykończone z aluminium. Wtedy się to bardzo ładnie zgrywa z tymi głośnikami surrounda, które są zrobione ze szczotkowanej stali i wyglądają obłędnie. Zobaczcie te detaliki, takie wszystkie, no śliczne. Psują taki całościowy efekt tego, takie klasyczne przyciski jak ten. Jakby były po prostu wyjęte z Forda Mondeo sprzed 20 lat. No nie można już tego było jakoś ładnie zaprojektować, bo cała reszta jest po prostu przepiękna. Wszędzie jest mięciutko. Nawet to tutaj jest mięciutkie i przyjemne, słuchajcie, bo zostało pociągnięte jakąś skórą. No, pod tym względem robi to super wrażenie. Schowek też jest wykończony, ładnie wyłożony welurkiem, tudzież jakąś inną tkaniną, a nie ordynarny plastikowy. No i tak jak mówię, jak na to patrzę, to po prostu mi się podoba. To jest szklane, to nie jest piano i fajnie, że tego piano jest tutaj minimalnie, nawet to pozostało plastikowe, a nie jest piano, natomiast znowu zwracam uwagę na to, że to nie jest taki plastik, w który jak zaczniecie pukać, to będzie to wydawało z siebie głosy jak puszka po Coca-Coli, do której ktoś nasypał żwiru, tylko jest to po prostu taki plastik premium. A premium nie jest pod maską, bo niestety nie ma tu jak dawniej bywało 6-cylindrowca albo 8-cylindrowca, jak przecież bywało w tych wersjach Supercharged. Natomiast mamy tutaj 4 cylindry. Na pociechę można powiedzieć, że one są ułożone wzdłużnie, a nie poprzecznie. No i w tej wersji, to jest wersja P300, ma ten silnik 300 koni mechanicznych, 2 litry pojemności, 400 Nm. Niestety wersji P300 nie można już dzisiaj zamówić w konfiguratorze. Możecie kupić taki samochód ze stoku, one ciągle są dostępne. Najmocniejsza dostępna do konfiguracji to P250, która ma 250 koni mechanicznych. I jest generalnie porównywalna z BMW 530i, bo pamiętajmy, że w piątkach tych o oznaczeniu 30i też już nie mamy 6 cylindrów, tylko 4 cylindry również umieszczone wzdłużnie. Tutaj mamy wersję AWD i dzięki temu, że ten silnik umieszczono wzdłużnie, to AWD tutaj może być stałe, czyli mamy permanentny napęd na 4 koła, który jest dostarczany za pośrednictwem, pomiędzy tym silnikiem i tym napędem jest skrzynia biegów 8 HP ZF-a, czyli też dokładnie ta, która występuje w BM-kach piątkach, tylko tutaj jest oprogramowanie Jaguarowe. Jagi zawsze słynęły z takiego bardziej sportowego prowadzenia. W standardowych wersjach napęd był na tył, te wzdłużnie umieszczone silniki, balans masy, akumulator z tyłu. No zawsze to był samochód, który musiał dawać troszkę emocji, czyli znowu jesteśmy w tym kierunku BMW. Pierwsze spostrzeżenie, kurde, on od niskich obrotów super się zbiera, zobaczcie. Muskam przycisk gazu, nawet nie redukuje biegu, bo ten moment 400 Nm ma dostępny już od około 1500 obrotów, więc on od 1500 już bardzo przyjemnie ciągnie i to czuć od razu po tym, jak wsiądziecie za kierownicę. O, dosłownie na takim skrzyżowaniu, słuchajcie, zaczynam mu dodawać gazu, a on po prostu żwawo rusza do przodu. Nie ma tego jak w tych mild hybrydach niemieckich, bo tu nie ma mild hybryda, ale w niemieckich mild hybrydach jest i na przykład w 530 już jest i na przykład w A6 z podobnym motorem to będzie 2.0 TFSI, tam 245 koni też już jest i tam czuć już to takie opóźnienie. Tu mamy jeszcze adaptacyjne zawieszenie, które jest opcją i ja pitole. I z jednej strony, słuchajcie, świetnie wybiera te nierówności. W ogóle nie mam uwag jak na sedana, a nie na SUV-a, bo przecież on jest nisko zawieszony. Nie ma takiego skoku amortyzatora ani sprężyny. I przepięknie. I w tym wnętrzu nic nie hałasuje. Ależ to ładnie wybrał. Z jednej strony wyraźny komfort, a z drugiej cały czas czujecie, że ten układ kierowniczy i to zawieszenie, one... Jakby to powiedzieć? Kurde, nie jest miękko, nie jest twardo, jest takie al dente. Taki idealnie przygotowany makaron i dokładnie takie miałem odczucie teraz, jak jechaliśmy po tych płytach. Że mimo, że ładnie wszystko wybiera i nie przenosi do wnętrza ani dziur, ani tych łączeń na tych płytach, ani kolei, ani jakichś wibracji, ani hałasów, ale jednocześnie cały czas bardzo sprężyście, pewnie się na tym prowadzi i cały czas macie nad nim kontrolę. Bo wiecie, jak samochód czasami po takiej nierównej drodze płynie, to okej, on płynie, bo szybciej jedziecie, ale nie wiecie, co się dzieje z tym samochodem. Nie jesteście w stanie dokładnie przewidzieć jego reakcji i na kierownicy nie czujecie dokładnie, co tutaj dzieje się z drogą. Tutaj nawet na tych płytach naprawdę w stylu BMW, a to chyba największy komplement.
Włączmy sobie wentylację fotela. Fotele mogą również mieć masaże. Mogą być regulowane w 16 różnych pozycjach. O, jak ta wentylacja działa! Nie jest natomiast idealnie, jeżeli chodzi o miejsce w tym miejscu, ponieważ czuje się jak w samochodzie kompaktowym. Szklany dach, zobaczcie, jak tutaj ograniczył wyraźnie miejsce nad głową, więc jak macie 1,90 m z kawałkiem, to darujcie sobie zamawianie tego szkła. Tutaj lepiej te pieniądze zainwestować w coś innego. Natomiast sam fotel jest bardzo wygodny. Tutaj też mam dosyć mało miejsca, bo zobaczcie, nie jest tu zbyt szeroko. Tu jest taka aluminiowa, na szczęście nie jest ostra krawędź, gdzie trzymam opartą nogę. Wolałbym mieć w tym miejscu to wykończone też skórką, no ale to niestety domena takich szympansich nóg jak moja, trochę za długich w stosunku do reszty ciała. Za to podłokietniczek w idealnym miejscu. Tutaj mogę też sobie na podszybiu trzymać rękę, więc jest wygodnie, albo w ten sposób. Bardzo podoba mi się ta kierownica. Znowu podkreślam, ta przejrzystość. Po prostu siedzicie w tym wnętrzu i macie takie poczucie, że kurde, siedzicie w czymś naprawdę z górnej półki, nie? Bo czasami te samochody luksusowe są tak zrobione, że owszem, wiecie, że to jest premium, ale wsiadacie i no tak nie, no. Natomiast jak na to pada słońce, Jezus Maria, jak mnie razi ten panel tutaj. Łoż ty w mordę, panie kochany. Przez przednią szybę wpada i niesamowicie razi. Tak będę jechał, o. Co nam dają 300 konie w tym egzemplarzu P300? Dają nam przyspieszenie do setki w 6,1 sekundy. Wersja 250, ta teraz dostępna do konfiguracji, robi w 7,1, czyli nadal akceptowalnie. Natomiast nas oczywiście interesuje, czy ten wybajeżony egzemplarz razem ze mną i razem z silnym będzie w stanie zrobić ten wynik 6,1 sekundy od 0 do 100. Zaraz to sprawdzimy. Skrzynia w S. Proszę bardzo, bo tutaj jest ten ZF-ik. W ZF-iku można sobie w ten sposób zmieniać pomiędzy ustawieniem sportowym a takim drive do jazdy codziennej. Kontrola trakcji wyłączona, tryb sportowy, czyli zrobiliśmy chyba wszystko, co mogliśmy, żeby wyniki pomiaru były jak najlepsze. 3000 obrotów i pyk! Bez buksowania. 6200, 6300 obrotów. 7,4. To tak se. Lepiej, 7,6. Nawet jak silny wysiądzie, nawet jak ja pójdę do toalety i wrócę i będę lżejszy o parę kilogramów, to 6,1 nie zrobimy z tego. Cudów nie ma. Nie ma mowy. Musiałby kopnąć z tego napędu na 4 koła, a on nie kopie z tego napędu na 4 koła. Natomiast teraz spróbuję zrobić jedną rzecz, mianowicie zmieniać przełożenia ręcznie. No więc Jaguar XF P300 z silnikiem 4-cylindrowym o mocy 300 koni mechanicznych robi realnie 0-100 w 7,5 sekundy. Ze mną i z silnym, podkreślamy, i z bogatym wyposażeniem. To zróbmy inaczej. To sprawdźmy, jak on będzie jechał w takim trybie komfortowym, takim jak będziecie na co dzień jeździli. O. Startujemy w trybie Eco ze skrzyżowania. I skrzynia w D. 8,1. Co najlepsze, subiektywne odczucia z tego przyspieszania są, słuchajcie, przyjemniejsze niż to, co wskazuje Race Logic. Dobra, tryb jazdy Eco mamy i pytanie, czy w tym trybie jazdy Eco na przykład, jak będę sobie przyspieszał albo jechał stabilnie, tak jak teraz, 50 na godzinę, zdejmuję nogę z pedału gazu. Wrzuci luz? Nie wrzuci, nie wchodzi w tryb żeglowania. I o to chodzi. Kładę nogę na gazie i od razu jedzie. Zobaczcie, jeszcze nawet jak zdejmę nogę, specyficzne na przykład dla skrzyń DSG w Audi jest to, że jak jadę tak na przykład z taką prędkością i zdejmę nogę z pedału gazu, to w trybie Eco on potrafi wyłączyć silnik, wrzucić luz, przy tym mild hybrydzie tu nic takiego się nie dzieje. Tam jak położę nogę na pedale gazu, to najpierw włącza się silnik, potem wrzuca się bieg i samochód po 3 sekundach zaczyna jechać. Tutaj wciskam i w zasadzie jedzie od razu. To jest ulubiony zakręt silnego. Ja pierniczę, jak ten samochód się przyjemnie prowadzi.
no jest zdecydowanie w kierunku sportowego zestrojony jego układ kierowniczy. Daje bardzo fajny feeling tego, co dzieje się z przednimi kołami. Pięknie przenosi masy przy tym napędzie na 4 koła. O, ten jak piszczy tutaj. Teraz troszkę podsterowności i zobaczcie, i ciach, przenoszę masę. Wow! I cały czas macie poczucie pełnej kontroli nad tym, co dzieje się z samochodem w takich warunkach. To jest niesamowite. Ta podsterowność pojawia się przy takiej jeździe, wiadomo, silnik tutaj mamy z przodu, napęd mamy na 4 koła i ona gdzieś tam się pojawia na tym przodzie, ale przy wyższej prędkości, biorąc pod uwagę, że jesteśmy na rondzie, przy zmianie kierunku ruchu, czyli jedziecie takim rondem w lewo i nagle odbijacie w prawo, ślicznie przenosi masę, bardzo ładnie dystrybuuje sobie ten moc i moment. Jaguar chwali się, że przy tych napędach na 4 koła to jest tak, że on jest też predyktywny, to znaczy przewiduje, kiedy samochód może mieć uślizg któregoś z koła i odpowiednio wcześniej daje mu więcej momentu albo mocy na inne koła. Natomiast oprócz tego wszystkiego jeszcze jest tutaj torque vectoring by brake, co to oznacza, że w momencie, kiedy wchodzicie na przykład w prawy zakręt, czyli bardziej dociążona jest lewa strona, to on celowo wewnętrzne koła, prawe przednie i prawe tylne przyhamowuje lekko po to, żeby więcej mocy i momentu poszło na te koła, które mają większą przyczepność i żebyście mogli ten zakręt wręcz zacieśnić i przejechać szybciej. Dobra, wjechaliśmy za tira, przed chwilą mieliśmy wskazanie komputera w okolicach 7,8,8 i to dokładnie tak będzie, 8,5 litra przy takiej jeździe ekspresówką 120 na godzinę. Na autostradzie, jak pojedziecie 140-150 km na godzinę, no to trzeba się spodziewać wyników na poziomie 10 litrów. Dlatego przy tym całym wyciszeniu tego samochodu, to powiem Wam, że nie wiem, czy nie zaryzykowałbym kupna diesla, który będzie tańszy, będzie owszem słabszy, będzie miał gorsze osiągi od 0 do 100, ale też będzie przyjemnie przyspieszał, bo tamtego momentu jest pod dostatkiem. Będzie dobrze wyciszony, bo śmiem twierdzić, że silnik sam w sobie jest tutaj rewelacyjnie odizolowany od kabiny, w związku z czym naprawdę słychać dopiero jak... Zobaczcie, to jest... Teraz delikatnie go słychać, jak dopiero 3000 obrotów mamy przy 140, ale on sobie tą skrzynią 8-biegową od razu, zobaczcie, przy 140 autostradowych do 2400 spadają te obroty. Mamy tutaj oczywiście autonomię. W standardzie jest system autonomicznego hamowania albo asystenta pasa ruchu, natomiast jeżeli chcecie mieć takie półautonomiczne auto, w którym możecie w ogóle puścić kierownicę na chwilę i on utrzyma się na swoim pasie ruchu, no to musicie za te systemy i adaptacyjny tempomat dopłacić kilka tysięcy złotych, ale działa to wówczas sprawnie. Natomiast Jaguary służą do prowadzenia przecież, prawda? No więc wczoraj sobie usiadłem do konfiguratora i zacząłem konfigurować wersję P250, no bo 300 nie mogę już skonfigurować. Taka wersja wyższa wyposażenia HSE, Air Dynamic HSE dokładnie, kosztowała bodaj 320 000 złotych, co samo w sobie jest już wyjściowo wysoką sumą, natomiast faktycznie trzeba oddać, że samochód był dobrze wyposażony. Natomiast takie opcje jak na przykład właśnie Alcantara, jak ta skóra Windsor, jak różnego rodzaju dodatki, wyświetlacz HUD, reflektory, te LEDowe, matrixowe o rozszerzonym działaniu, wentylowane fotele, funkcja masażu w fotelach. Doszedłem w konfiguratorze, wyobraźcie sobie, do prawie 500 000 złotych za samochód z 4-cylindrowym silnikiem. Ale to, tak jak mówię i zaznaczam, opcji jest po prostu tutaj tak dużo, że można z tego uczynić samochód ultra luksusowy. Więc stąd się bierze ta cena 500 000. Powiedzmy, że przyzwoicie możecie skonfigurować na 350 do 400 000 złotych. Rozczarowały nas trochę te osiągi, bo ani razu nie zbliżył się nawet do wyniku fabrycznego, tylko cały czas było to powyżej 7 sekund. Nie wiem, jak tu jest 6,1 możliwe do osiągnięcia, ale podobno jest. Natomiast zachwyca mnie osobiście stylistyką, tym wnętrzem i tym, jak się prowadzi, i wyciszeniem, i jest naprawdę godnym konkurentem i godnym rywalem dla tych wszystkich samochodów, które wymieniłem na początku. I jeżeli chcecie po prostu mieć coś nietuzinkowego, bo to jest najfajniejsze w tym samochodzie, że cała reszta jest już opatrzona, a ten jest rodzyneczkiem wyjątkowym w sobie, więc jeżeli Wam zależy na tym, żeby mieć coś innego, żeby się w tym czuć po prostu jak w niczym innym się czuć nie będziecie, to XF jest naprawdę fajnym wyborem.